małe, maleńkie dzieci odebrane matce. Najpierw te dzieci krzyczały, wołały mamę. W różny sposób wołały mamę, a potem przestały wołać. Zofia Stępień od dziecka wykazywała wielkie zdolności plastyczne. Jej talent w dużej mierze pomógł jej przeżyć pobyt w Auschwitz-Birkenau, a wiele rysunków obozowych przetrwało do dzisiaj. Babcia rysowała portrety współwięźniów, z trudem zdobywając ołówek i papier. Wieść o jej talencie szybko rozniosła się po obozie, dzięki czemu w zamian za portrety czasami udawało jej się zdobyć dodatkową porcję chleba. Prace babci znajdują się w Muzeum Pamięci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Są świadectwem i dokumentem tamtych złych lat, choć większość prac babcia celowo upiększała, dodając ładne fryzury, pościel czy wygodne łóżka, aby dawać nadzieję i rozjaśniać mrok tego strasznego miejsca. Po wojnie, mieszkając już w Krakowie, przez cały czas żywo zajmowała się malarstwem, należąc do różnych klubów i organizacji artystycznych. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień. Nigdy nie lubiła publicznie opowiadać o przeżyciach obozowych, mimo wielu próśb ze strony telewizji z całego świata. Tym cenniejsza jest dla nas ta opowieść, którą zgodziła się nagrać zaledwie na 2 miesiące przed śmiercią. Co więcej, 2 lata wcześniej odważyła się pojechać z nami oraz kamerą na teren byłego obozu, gdzie po raz ostatni zmierzyła się z demonami przeszłości. Materiał z tej wizyty stanowi 3. część tego dokumentu. Tymczasem zapraszamy na 2. część opowieści. No, ponieważ wspomnienia moje sięgają bardzo dawnych czasów, sprzed 70 lat, to chwilami mijam rzeczy ważne, a mówię o mniej ważnych. Teraz mi się przypomniał jeden taki moment, który zaważył na moim całym obozowym życiu, to znaczy spotkanie Marii. Doszłam do wniosku w obozie, kiedy byłam jeszcze bardzo chora, ale już się nauczyłam chodzić, więc doczołgałam się, trzymając się łóżek do bramy wyjściowej. Chciałam wyjść i chciałam iść na druty. A wiadomo, że na drutach umierało się bardzo szybko, tylko trzeba było dojść do tych drutów. Bo przecież strażnik stał na brzegu z karabinem i strzelał do ludzi, którzy usiłowali sobie odebrać życie. Oni woleli nas zamęczyć, a nie żeby tak łatwo odchodzić z tego świata. Więc przełaziłam przez tą furtkę, przez bramkę, bo chciałam iść właśnie na druty. I wierzyłam, że mnie się uda dojść. I wtedy ktoś mnie chwycił za ramiona i po polsku powiedziała kobieta: gdzie ty, dziewczyno, idziesz? I zaciągnęła mnie do siebie. To była nocna wacha. Nocna taka pani, która pilnowała właśnie tego wyjścia. No, posadziła mnie koło siebie, tam miała jakąś paczkę, na której siedziała. Był koc, nakryła mnie tym kocem i mówi: a teraz powiedz, gdzie ty chciałaś iść? I powiedziałam: ja nie dam rady, ja nie wytrzymam tego piekła, ja chcę umrzeć. Ona mówi: jak widzisz, tyle nas tu jest i tak dużo ich się nie spieszy na te druty, to musisz trochę poczekać i przemyśleć, czego ty chcesz, kogo masz na wolności. I tak się zaczęła nasza rozmowa. Więc ta pani to była farmaceutka z Radomia, pani Maria, człowiek szlachetny, wspaniały. I ona mówi: słuchaj, teraz ja też niewiele mogę, ale będę się starała być przy tobie jak najczęściej i jak najwięcej ci pomóc. Niewiele mogę materialnie, ale świadomość, że masz koło siebie kogoś bliskiego, to ci już wtedy doda chęci do życia. No i tak wycałowała mnie, przytuliła. No i to była radomianka, no i farmaceutka.
To mnie zupełnie nie przeszkadzało, że czy ona jest farmaceutką, czy ona jest stróżką, dozorczynią, ale to był dobry człowiek. I od tamtej pory, kiedy już nawet wyszłam ze szpitala, ona zawsze była blisko mnie. Potem się zorientowałam, dlaczego ona miała takie możliwości. Jej siostra była taką kapą, można powiedzieć, taką panią, która rządziła brodkamerą, więźniarką. I ta siostra tam jej pomagała w życiu trochę, w dostaniu dobrej pracy i ona jakoś tak żyła. No i jak było bardzo źle i smutno, no to ona wtedy przychodziła na mój blok i rozmawiała ze mną. I wiedziałam, że tam jest ktoś, z kim ja mogę być, porozmawiać, pożalić się. I to było zupełnie inne życie. Zaczęło się od tamtej pory lepsze życie. No to była chyba to, nie wiem, co jeszcze było takiego w tym okresie mojego szpitala. Ale potem, jak już mnie wypisali ze szpitala i poszłam z pracy, też chyba dzięki jakiejś, ktoś tam się wstawił za mną, że nie poszłam w pole po szpitalu, tylko na miejscu pod dachem dostałam pracę. Dostałam pracę, cerowanie starych skarpet, starych pończok. Okropna praca, bo to były brudne bardzo skarpety. Kurz z nich leciał taki brudny, ale było się w miejscu. Nie trzeba było iść te kilometry całe gdzieś do pracy, moknąć, marznąć, no i tam pracować. No więc tu pod tym względem Maria rzeczywiście bardzo, ale to bardzo mi pomogła. No a potem to zaczęło się takie życie. Już zaczęłam doceniać wartość życia, bo w szpitalu to ja już w nic nie wierzyłam, już nie miałam żadnej nadziei. Jak patrzyłam, jak koło mnie koleżanki przychodziły na 2-3 dni do szpitala i umierały, a ja ciągle żyłam, więc widocznie musiałam jeszcze trochę żyć. No ale ta Maria mnie tak podtrzymywała i dzięki niej rzeczywiście trzymałam się. I tak całe życie, to już potem była ciągle praca pod dachem, to już nie ma tak wiele do mówienia, bo wtedy już trochę osiadłam w tym obozie. Ja już nie byłam taka zagubiona, tylko zdawałam sobie sprawę, co można, czego nie można, jak żyć, żeby przeżyć, jak żyć, żeby zdobyć bieliznę czy jakąś sukienkę. Najczęściej o bieliznę chodziło, bo nie miałyśmy nic, żadnej pomocy, żadnych szmatek, nic takiego, czym można byłoby się wytrzeć, podetrzeć. W ogóle nic nie miałyśmy. No więc zaczęłam myśleć, jak tu zacząć o siebie dbać. Jeszcze nie pracowałam w brodkamerze, bo brodkamera przyszła później, ale pracowałam pod dachem, więc po prostu wiedziałam, że muszę oszczędzać na chlebie i powiedzmy przez kilka dni odkładać po kawałku chleba i wiedziałam już, gdzie można iść wymienić chleb na coś ważnego, a chleb był największą wartością w obozie. No więc po kawałeczku zbierałam po kromce. Jak uzbierałam całą taką dużą kromkę, no to wtedy już szłam tam na koniec obozu, daleko za blokami. Był taki tajemniczy targ obozowy, o którym ja przed tym nie wiedziałam, bo od razu po przyjeździe chorowałam. Ale poszłam tam sama. Nie warto było chodzić we dwie na przykład, bo to się wydawało podejrzane. Więc poszłam sama, ten chleb trzymałam w ręce i tak półgłosem mówiłam, chcę wymienić na bieliznę. No na bieliznę tam nie było dużo, ale podeszła do mnie jakaś
Żydóweczka, bo w tym bloku, gdzie się oszczędzało skąd się kupowało te rzeczy do ubrania, przeważnie pracowały Żydóweczki. I ona podeszła i mówi, a co chcesz? Ja mówię, no ja bym chciała majtki i halkę. O, to za dużo, to masz za mało chleba. Musisz mieć całą porcję, nie pół porcji. A ile za to dostanę? Majtki. No to dobrze, ale takie do rzeczy, tak, bardzo eleganckie majtki. A zbieraj następne kawałki, to znowu przyjdź i ja ci znowu koszulkę jakąś znajdę. No i taka była umowa i tak się żyło. Tak się żyło. Co dalej ja jeszcze miałabym do powiedzenia. Po prostu ten czas, kiedy już wyszłam ze szpitala, to już się liczył, a nuż przeżyję, a nuż dam sobie radę. No i tak starałam się. Starałam się nie głodować, ale starałam się ubrać. Mieć jakieś, znaczy na wierzchu nie, tylko pod spodem porządną bieliznę. Nie tak znowu bardzo, ale porządniejszą od tej, którą się dostawało z przydziału w obozie. No i tak się żyło, także wtedy takich żadnych specjalnych momentów nie było, ale przyszła do mnie kiedyś dziewczyna, bardzo słabo mówiła po polsku, ale rozumiałam ją. Powiedziała, że dowiedziała się, że ja maluję portreciki, że ona ma kochanego i ona temu, tak się wtedy nazywali chłopcy, których się dziewczyny kochały. Ona temu kochanemu chce swój portrecik dać. Narysujesz mnie? Ja tak na nią patrzę. Taka była ciekawa do malowania, czarna, czarne oczy, grube czarne włosy, ale niedługie, takie krótkie. Powiedziałam, że tak, to przyjdziesz do mojego pokoju. Ona miała własny pokój. To była Mala Zimmerbaum. To była Żydówka pochodzenia podobno polskiego, ale ją aresztowali. Też nie wiem, czy to jest pewne, nie chcę przesadzać, ale chyba w Holandii ją aresztowali. W każdym razie aresztowali, ponieważ znała parę języków, więc bardzo się Niemcom przydała. Od razu zrobili z nią taką Läuferin, taką dziewczynę łączącą obóz z całą bramą, z całą dyrekcją. Jak mieli coś do przekazania więźniom, no to Malę wyzywali, mówili, gdzie ma iść, co ma robić w ogóle. No i ona miała własny pokój, a ja marzyłam o takim malutkim, żeby miał metr na metr, no może trochę więcej, żeby mogła się położyć i żeby nikt mi nie przeszkadzał, żebym sama była. Patrzę, a Mala miała taki jak ten pokój, taki duży, miała stół, miała 2 krzesła i na tym stole stała taca, ale taka spora ta taca była. Cała taca ubrana pięknymi kanapeczkami. Każda miała z czegoś innego, trochę z rybą, trochę z kawiorem. W ogóle to można było błędu dostać od tych paczuszek. No i mówi, no to a teraz zjedz sobie kilka kanapek, żebyś miała siłę i żebyś mnie namalowała. Ona siedziała po drugiej stronie stołu, a ja ją z takim zachwytem malowałam. Wiedziałam, że to jest dobra dziewczyna, bo o niej było głośno w obozie, że ona pomaga niektórym ludziom, jak ma okazję do pomocy. No i zrobiłam ten jej portrecik, nawet mi się udał. Tylko że potem ten portret przeszedł przez wiele kieszeni i różnych schowków. Był połamany w parę części. I jak już ja go widziałam, jako już wyzwolona, jako wolna była więźniarka, to miał poprzecierane brwi, nos, oczy, ale wiem, że to była moja Mala. Ale to było już dużo później, jak ja już wyszłam z obozu
I w obozie pokazano mi ten jej portrecik. No więc jak ją wtedy zrobiłam, no to mnie ucałowała. Powiedziała, tak mi się podoba ten portrecik. Ja go zaraz dam mojemu ukochanemu. I dała temu ukochanemu. I potem uciekli oboje. I 3 tygodnie się błąkali, w stronę Czech uciekali. Po 3 tygodniach byli przekonani, że oni już teraz są wolni i zaczęli swobodniej żyć. To znaczy okazywać się, nie kryć się po kątach, tylko pokazywać, że są normalnymi ludźmi, normalną, kochającą się parą, bo oni tam sobie dobrali ubrania dobre, no i takich aresztowali. No i wtedy ją strasznie bili, żeby mówiła nie wiadomo jakiego, no bo to, co z nią było, to myśmy wiedzieli w obozie. Była w takiej specjalnej celi i bili ją bardzo. Tak bardzo chcieli się dowiedzieć, kto im ułatwił, bo on musiał dostać mundur żołnierza niemieckiego, ona musiała dostać ładne sukienki. Ktoś im pomógł. Ktoś im pomógł przejść przez bramę. Oni obydwoje mówili po niemiecku dobrze. No ale przez bramę przeszli. Wszystko im się pięknie udało. Dlatego potem tak śmiało żyli tam w pobliżu Czech. No i wtedy ich wzięli. To ona naturalnie nikomu nic nie powiedziała. Jego męczyli u mężczyzn, ją u nas na polskim, na kobiecym obozie. No i przyszedł czas, jak to się nazywało, morderstwa, no bo ich mordowali obydwoje. Stała na żeńskim obozie Egzekucji. Tak, ale jak to się nazywało? Egzekucja. To była egzekucja, ale ta rzecz, na którą wchodzili, Szubienica? czasem ucieka mi słowo. To było coś, na co trzeba było wejść po schodkach i tam wtedy stał kat, który miał ją powiesić. No, szubienica. I było takie coś, Szubienica. szubienica. I ona tam miała wejść i tam ją mieli powiesić. Musiała przejść przez całą Lagerstrasse, bo była taka Lagerstrasse w Oświęcimiu. 2 Niemców ją prowadzili za ręce, bo ona ledwo szła. Taka była strasznie słaba. I oni tak strasznie chcieli pokazać nam, a szczególnie Żydówkom, żeby pokazać, jak kończą ludzie, którzy chcą zrobić Niemcom na złość. I w połowie drogi, jak ona tak szła, a to była dumna dziewczyna bardzo i taka z nimi wszystkimi zaprzyjaźniona, bardzo dobrze z nimi żyła. I wtedy wyrwała się jednemu z tych Niemców i uderzyła go w twarz. A ta jej ręka już ociekała krwią, bo ona zdobyła żyletkę skądś. I tą żyletką przecięła sobie żyły i ta krew już buchała z jej ręki i ona tą ręką uderzyła go w twarz. I uderzyła i upadła, bo już stan napięcia nerwowego był tak straszny, że ona już pomimo, że zaczęła chodzić po tym biciu, to ona już nie miała siły, bo ona wiedziała, że to jest jej koniec. Ona nie chciała wejść na tą gilotynę. No więc naturalnie to był taki popłoch wśród Niemców. Ja tego nie widziałam, ja byłam wtedy w pracy, bo oni wszystkich Żydów, a dużo było Żydów we Oświęcimiu, wygnali z bloków, czy tam, gdzie pracowali i zrobili taki dwuszereg przy Lagerstrasse i ona tak między tymi 2 szeregami Żydówek szła. Więc mnie tylko opowiadały dziewczyny ten moment, jak ona ginęła, ta Mara Zimmerbaum. To było bardzo piękne umieranie. Już nie mogła iść, to kazali podjechać komuś tam z takim wózkiem
na kółku jednym, za dwie rączki ją się wrzuciło na ten wózek i zawieźli ją do ambulatorium, bo Niemcy chcieli za wszelką cenę, żeby ona chociaż utrzymała przytomność jaką taką, żeby ją jednak powiesić. No ale tam była Niemka, była taką szefową tego ambulatorium i ta Niemka zapamiętała ją, znała ją i ona postarała się, żeby ona szybciej straciła przytomność. I ona tam w tym ambulatorium skończyła życie. Powiedziała, że nie są w stanie więcej zrobić dla niej. A jego też była gilotyna i też go doprowadzili do gilotyny. Jak jemu było na imię? Zapomnę, ale ja sobie przypomnę. Wprowadzili go tam i już mu zakładali tą pętlę na szyję i on jeszcze z całych sił krzyknął: niech żyje Pols. I tylko powiedział Pols i zacisnęli mu tą nie dokończył Polska, tylko Pols. To tyle wiemy od mężczyzn, którzy potem przyszli do nas na blok. A ile w tym prawdy i jak to było. Ja czytałam opis przez jakiegoś dziennikarza już wiele lat po obozie, jak opowiadał tą scenę o Mali. To było trochę inaczej. Także będzie pewno kilka wersji tej jej śmierci. Faktem jest, że ona się nie dała doprowadzić do gilotyny. No to było to. A potem aresztowano 3 Żydówki, które wyniosły broń, bo pracowały w fabryce broni, wyniosły broń dla nich, dla Mali i dla jej chłopaka, bo oni mieli przy sobie i rewolwery, w razie czego, żeby się postrzelić, ale już się nie zdążyli zastrzelić. Ale te Żydówki, które pracowały przy tej broni, były aresztowane. Wiadomo było, kto tam pracował, a one nic więcej nie powiedziały, tylko to, że im wyniosły, no musiały coś powiedzieć. No i tak się skończyło. Wieszali te 3 Żydówki już wtedy, kiedy ja byłam w obozie męskim i te dziewczyny się pięknie zachowały. Też szły z rękami związanymi z tyłu, za plecami, ale w ustach coś miały zapakowane. Mówili, że może gipsem im te usta zakryli, no bo one przeszły tak milcząc, bez słowa. Od tyłu szły na ten plac, gdzie były wieszane. Z jednej strony wyszły, tu myśmy wszyscy stali, ja też tam byłam, a tu na końcu była ta, no, Szubienica. tak, tam mieli je wieszać. I one szły, te usta były zamknięte. Ktoś powiedział, że coś im do tych ust wlali, że one nawet nie mogły słowa powiedzieć. No i weszły tam po schodkach na tą gilotynę i wtedy gdzieś z boku ktoś krzyknął: w tył zwrot, po polsku, bo to były polskie Żydówki. Wszystkie jak jeden mąż odwróciłyśmy się tyłem Szubienicy. do tego miejsca, gdzie je wieszali. Także Niemcy nie widzieli momentu, znaczy oni widzieli, tylko wiedzieli, że myśmy nie widziały tego momentu wieszania. I tam je powiesili. No to była ta historia z Marą cała. Tak się zakończyła. Piękna dziewczyna, to znaczy może uroda nie była taka piękna, ale charakter miała piękny, ta Mala. No i dalej moje życie tak popłynęło, tak, że jakoś żyłam. Pewno, że były dni głodne, bo nie było nie miałam dostępu do jedzenia, ale miałam dużo możliwości oszczędzania sobie chlebem. Umiałam nie jeść na przykład 2 dni chleba i być tylko na zupie, ale zbierać chleb
na bieliznę na przykład. Byłam dosyć gruba. Jeszcze wtedy już zaczęłam tyć. Miałam dosyć duży biust. No musiałam nosić stanik, a o staniki było najtrudniej. No ale zawsze znalazłam trochę chleba i kupiłam sobie coś. Kawałek szmaty, jakiegoś ręcznika, czegoś do wycierania, tak żeby trochę przybliżyć to życie do życia na wolności. No i tak się dotarłam do, nie wiem, to było jeszcze. Wysłali nas kilkanaście czy kilkadziesiąt do obozu męskiego, do kuchni męskiej, bo wtedy już tak była bieda, mieli biedę Niemcy, że wszystkich, kogo tylko mogli. Prawie, że dzieci brali do wojska. I całą załogę, która pracowała w kuchni esesmańskiej, wzięli do wojska i nas tam wzięli do pomocy, nie do kuchni, tylko bo kucharzy mieli wspaniałych, bo oni robili dla żołnierzy, dla oficerów i dla wojska. Tam był obiad dla całej obsługi Oświęcimia. Więc żołnierze przychodzili z menażkami, brali jedzenie i szli tam gdzieś jedli. A oficerowie mieli kantynę i w tej kantynie kilka naszych dziewcząt, najładniejszych z grupy, było wybranych na kelnerki. One nakrywały do stołu, podawały do stołu i potem, jak już ci panowie zjedli, wtedy one sprzątały po tym, zmywały. Już nie były tymi kelnerkami, tylko ze służbą. No i właśnie tam zastał mnie koniec wojny. Z tym, że myśmy tam, te dziewczyny, które przygotowywały wszystko, co ci oficerowie i żołnierze jedli. Wszystko było skrobane, czyszczone, myte. Tam było tych dziewczyn chyba ze 20. Ale one dostawały tylko jedzenie w kotle obozowym. I nikt tam z tych nie jadł tych pięknych rzeczy. Wszystko to było tylko dla żołnierzy. No, a ja czasem dostawałam jedną porcję jedzenia, taką fajną, ale to było bardzo rzadko. I raz taki, no o tym Walterze pisałam tam, był taki zaufany szefa, gość, Niemiec, z niemieckim, bo te trójkąty, które myśmy nosili i dalej numer, każdy trójkąt był, jeśli to był więzień polityczny, czerwony trójkąt, a na trójkącie pierwsza litera narodowości. On miał czyściutki ten trójkąt. No więc taki uprzejmy, miły, ale Niemiec, to ja go nie chciałam z nim rozmawiać w ogóle. Jak on przychodził, uśmiechał się, to ja byłam opryskliwa i w ogóle odsuwałam się. Jaka byłam głupia. Przecież Niemcy też za politykę siedzieli w obozie. On był wyjątkowo miły. No i kiedyś jak tak ten kocioł z tym żarciem okropnym przynieśli i tak nalali mi w miskę, żebym to jadła, to musiałam się skrzywić. A on do wszystkich dziewczyn mówił na ty, a do mnie mówił pani. I powiedział, to pani nie smakuje? Ja wiem, no przecież muszę zjeść, ale to jest okropne. To proszę tego nie jeść. I przyniósł mi w 2 rękach, na 2 talerzach, w jednym zupę pyszną, w drugim drugie danie. I pamiętam, była brukselka, takie małe cebuleczki. Te i chyba ze 2 kartofle i kawałek mięsa usmażonego i jeszcze jakaś sałatka. Ja powiedziałam, to dla mnie? A on mówi, no tak, żeby pani nie jadła tego świństwa. Mówił po polsku. Potem długo nic nie przychodził, widocznie nie miał okazji mi nic przynieść. Kiedyś słyszę kopnięcie w drzwi, bo ja miałam sama pokoik do dyspozycji, bo się opiekowałam
kucharzy ubraniem. Musiałam pilnować, żeby wszystko było dobrze przywiązane, przyczepione, przyszyte. I tylko to robiłam, ale robiłam całe dni, bo zawsze się gdzieś coś urwało, a kucharzy było dużo. No i ktoś kopnął w te drzwi, więc ja lecę, żeby otwierać. Kto to kopie? Szef. Szef kuchni. Otwieram drzwi, on wchodzi i robi taki gest do niego, a za nim jest ten Walter z tymi 2 miskami. I mówię, no postaw. Pan postaw mi to na stole. To postawił. I tak a ten szef miał chyba 2 metry wzrostu. Był większy o głowę od Krzysia. Stanął tak naprzeciwko i powiedział, a ty dzisiaj nie będziesz jadł obiadu. A on, tak jest. Tam tylko tak się odzywało. On wyszedł, zabrał go ze sobą. Za jakiś czas ten Walter przyszedł i powiedział, smakowało. Ja ledwo mi przeszło przez gardło, bo ja nie wiedziałam, co on z panem zrobi. Ja nic nie zrobił, bo on siedział u mnie w kieszeni. Takie były rzeczy. Tam więźniowie na stanowiskach, którzy zdobyli zaufanie szefów, to zdobywali dla nich to, co więźniom przychodziło. Myśmy mogli dostawać dolary, jak kto miał w domu. To jak ktoś miał dolary, to wymieniał się z tym, za co. Coś za coś. W każdym razie dolary szły do szefa. On siedział u mnie w kieszeni. Nie bał się mnie. No i tak to wyglądało. I potem przyszedł, już więcej mi nie przynosił tego jedzenia, ale potem przyszedł taki czas, ten 17 stycznia 1945 roku. Kończyła się wojna, znaczy jeszcze kawał czasu było, ale po prostu nas, jak to było, po prostu partiami wywozili nas na zachód. Partiami. Więc cała nasza kuchnia i te kelnerki i wszyscy, wtedy już nie było pań kelnerek, które jadały tam z panami oficerami po cichu, ale jadały. Wszystkie my razem, to nas było 50 babek i my wszystkie byłyśmy wyznaczone do drogi na 17 stycznia 1945 roku. Więc tak, jak ktoś miał dostęp do jakiegoś magazynu, gdzie były jakieś ubrania, to się zaopatrzył w dobre buty, w jakieś kurtki, w jakieś ubrania. A my nie miałyśmy żadnego dostępu, bo myśmy tylko z bloku szły do kuchni i z kuchni na blok. Nie miałyśmy nigdzie żadnego innej możliwości. Nic nie miałyśmy. Tak jak chodziłyśmy do pracy, tak byłyśmy wyszykowane na tą drogę. No i tak szłyśmy. Szłyśmy tak całą noc i na drugi dzień rano i tak z nikim. Szłam z taką Irką, ale Irka uciekła na pierwszym postoju i namawiała mnie, bo był postój pod kościołem. Brama do kościoła była na całą szerokość otwarta. Tylko zapraszała, żeby tam wbiec. I Irka mówi, wskakujemy? Ja mówię, nie. Za długo siedziałam w obozie, żeby mnie tu gdzieś w rowie znaleźli. Bo po drodze, kto nie mógł iść, to strzelali i spychali nogą tego zastrzelonego człowieka. I ja to widziałam. No więc nie pisałam się do ucieczki. Ja mówię, nie uciekaj. Będziemy się trzymać do końca. Ona, jesteś głupia, nie wiadomo, co z nami zrobią, a już nas wystrzelają. I uciekła, wskoczyła za bramę i wzdłuż tego muru, bo to był mur taki ceglany, wzdłuż tego muru widziałam jeszcze jej kawałek, jak biegła i była na wolności. Nawet pisała do mnie z Francji, ta Irka. Opisała, jak wyszła, jak ludzie pomagali.
Pomagali nawet Niemcy, ale to sporadyczne wypadki. Ale Polacy bardzo pomagali. Ksiądz przede wszystkim. Ksiądz na to liczył. Zostawił otwartą bramę. Nie tą furteczkę, tylko całą bramę zostawił. No i on wiedział, że ktoś tu przyjdzie. Tam ktoś czuwał i ktoś jeszcze w nocy wziął i zaprowadził gdzieś tam do jakiegoś miejsca ukrytego. No i po prostu doszła do wolności. Już do generalnego gubernatorstwa jakoś było łatwo. Potem Niemcy już tak nie pilnowali. Oni się sami bali. Oni już chcieli jak najprędzej opuścić Polskę. No i tyle. No a dalszy ciąg, no to wiadomo. Byliśmy w Ravensbrück. Oczarował nas Ravensbrück obóz. Jak tam było komfortowo przy tym Oświęcimiu, takim brudnym, takim ohydnym. Tam każdy blok miał łazienkę. W tej łazience było kilka umywalek, ale prysznicu żadnego nie było. Także można się było wykąpać. Ale umywalki, gdzie można było się umyć, podmyć, były jakieś szmaty do wytarcia. No więc tam byliśmy tylko miesiąc czy dwa. Już nie pamiętam, to tyle lat jest. A potem nas wywieziono do Neustadt-Glewe. I w Neustadt-Glewe przeżyłam. I cały czas Maria, zapomniałam powiedzieć, że Maria była cały czas przy mnie. Ona była pod opieką tej swojej siostry z Brodkamery, ale ona nie mogła pracować, bo to była za ciężka robota. A Maria była z jedną nerką, bo już na wolności miała usuniętą jedną nerkę. Więc ona nie miała. To była taka ciężka praca w tej Brodkamerze. Wyładowywaliśmy chleb z samochodu na takie regały, układałyśmy, a potem na drugi dzień przychodziły blokowe ze swoją obstawą i brały tyle chleba, ile miały na liście żywych członków, więźniarek. No więc tam w Neustadt-Glewe to był straszny głód. Bo to był barak zrobiony tylko dla nas, na kilka osób, kilkanaście osób. Deski były jeszcze surowe, cięte z tartaku. Tak były wilgotne, że po jednej nocy, a nie było materaca, ani koca, ani nic, po jednej nocy, a deski nie były tak jedna z drugą, tylko w odległości 2 centymetrów. Te deski, na których myśmy spały. Jak się wstawało rano, ta, która się tak rozbierała, a widać było na ciele, były takie pręgi na skórze, takie z tego miejsca, gdzie to ciało wchodziło między 2 deski. No i tam się zakończyło to nasze smutne życie. I znowu razem wracaliśmy. A co było w międzyczasie, to już jest moją tajemnicą i o tym nikomu nie mówię. Było trochę krzywdy, było przemianowania człowieka, nie człowieka, zdegenerowanego, zniszczonego obozem człowieka, który przejrzał na oczy, jak się wojna skończyła. Ja widziałam taki przypadek, ale to już jest wszystko, co ja mogę powiedzieć. Razem doszłyśmy do Polski, razem doszłyśmy do Radomskiego dworca. Jechałyśmy takiej przyczepie do Polski. No i aż nie wierzyłyśmy, że to już jest Polska. I z daleka tylko świeciły 2 korony. Najwyższy punkt to był kościół mariacki, w którym ja potem brałam ślub. I te korony tak lśniły od słońca. Było tak jasno, tak słonecznie. I to był mój ostatni radosny dzień. A potem wróciłam do domu i dowiedziałam się znowu, że ci, na których mi zależało,
których chciałam jeszcze widzieć i z którymi wiązałam swoje życie, poumierali. Już nie było nikogo. Także ja w zasadzie zostałam sama. Moje koleżanki, które miały w nosie organizację tajną, powychodziły za mąż, już miały dzieci, bo to było 2,5 roku, jak mnie nie było. Ale one już nie miały nic wspólnego z byłymi więźniarkami. One żyły już życiem takim normalnym. A ja ciągle żyłam obozem, bo ciągle za mną chodziły te nieżyjące już istoty. No a potem no to wiadomo, nie chciałam być sama. Zupełnie nie chciałam być. Nie wiem, były ludzie, były kobiety, które już tak zgasły zupełnie, jak źle im wyszło. Bo miałam koleżanki, z którymi dobrze żyłam, w Brodkamerze na przykład, i do innych miast wracały. Jedna na przykład miała pełną rodzinę, rodziców i dzieci. Miała piękny dom. Jak przyszła, to zastała ruiny i wiadomość, że rodzice i dzieci wszyscy zginęli pod tym domem. To były jeszcze gorsze spotkania. No a mnie mama żyła, czekała na mnie. Brat żył, czekał na mnie, a był w partyzantce. Potem się jeszcze rok ukrywał. To po roku dopiero się zgłosił, bo ogłosili amnestię dla podoficerów i żołnierzy, że niech się zgłaszają, niech oddają broń, to nie będą zatrzymani. No i rzeczywiście był tylko 2 tygodnie chyba w więzieniu. Gdzieś tam był, ale go puścili, no bo on był tylko, brat mój, zwykłym żołnierzem. Był młodszy ode mnie. No i tak się zaczęło moje życie. Bez wielkiej radości i bez wielkiego zachwytu. A tak liczyłam na to, że mam do kogo wracać, poza mamą naturalnie. To, że mama na mnie czekała, to było bardzo dużo. No ale to już wszystko. Już więcej nie pamiętam. Którejś nocy Maria obudziła mnie, bośmy wtedy mieszkały w jednym bloku, bo myśmy czasem mieszkały w różnych blokach, ale obudziła mnie i mówi, chodź, coś ci pokażę. No i podprowadziła mnie do jakiejś szpary, ale nie wiem, gdzie ta szpara była, czy w budynku, czy w drzwiach. W każdym razie była szpara taka niewielka i przez tą szparę widziałam krematorium, a obok krematorium zobaczyłam straszne ognisko. Obok wykopana była jakaś dół jakiś i tam do tego ogniska podjeżdżały samochody z zagazowanymi ludźmi. Na brzegu samochodu, to był ciężarowy samochód, stało 2 mężczyzn, więźniów, jeden za ręce, drugi za nogi, huśtali i rzucali w ten ogień tych ludzi zagazowanych, którzy jeszcze czuli, bo oni byli troszkę zagazowani tylko. I w taki sposób, bo krematoria nie nadążały palić więźniów. Ja mówię, to jest okropne, Maria. Po co mi to pani pokazuje? A ona mówi, Zosiu, ja już nie doczekam wolności. Była ode mnie dużo starsza. Ale ty doczekasz. I ktoś musi o tym mówić, bo o tym nikt nie będzie mówił, bo tego nikt nie widział, bo to jest poza naszymi oczami robione. No jak tak, to dobrze, to ja sobie zapamiętałam to. No i dlatego o tym mówię. A zapomniałam i jak przedtem opowiadałam o obozie,
zapomniałam powiedzieć, że była taka straszna rzecz, że co innego, wiadomo było, że palą ludzi w krematoriach, ale żeby w taki sposób tak palić, bo zabrakło miejsca w krematoriach, to było nie do przyjęcia. I rzeczywiście, gdziekolwiek, cokolwiek czytałam na temat krematoriów, nigdzie nie spotkałam opowieści o tym paleniu ludzi w tym wielkim dole. A ten dół był ogromny, bardzo duży. Musieli czymś takim wyłożyć, łatwopalnym, że się ciała tak paliły chętnie. Aha, miały osobny barak. Aresztowali kiedyś, nie wiem, gdzieś kobiety. Obija mi się tak trochę o uszy, że to mógł być Witebsk, że gdzieś spod Witebska, ale może źle myślę. Aresztowali wszystkie kobiety. Ile ich było? Wszystkie były ciężarne, wszystkie z brzuchami, z dziećmi przy piersi i malutkie takie. Tak się spieszyły, tak rodziły te dzieci. Zabrali im te dzieci wszystkie. Chyba nie wiem, nie chcę przesadzać, ale chyba od 2 lat czy od 3 lat zabrali te dzieci do 7 chyba. Nowy blok otworzyli i te dzieci tam zostały. Małe, maleńkie dzieci odebrane matce. Najpierw te dzieci krzyczały, wołały mamę. W różny sposób wołały mamę, a potem przestały wołać. I nie siedziały, bo mamy nie podchodziły do nich, bo nie wolno było matkom przyjść. A myśmy tam sobie zrobiły taką znajomość z blokową, że był taki okres, jak wszystkie auzjerki wyszły już spać, już nie było nikogo w obozie, to nam pozwoliły. Ja i nie wiem, z kim ja jeszcze tam chodziłam. Wiem, że ktoś jeszcze ze mną chodził, to myśmy po kawałku chleba, chociaż trochę cukru, ale to było niezdrowe, ten cukier, bo dzieciom brzuchy puchły, a to wcale im nie dawało dużo do jedzenia. No ale jakoś ale to trochę było. Potem przyszedł dzień, że zajechały ciężarówki ogromne i zaczęto wyprowadzać dzieci. Te, które jeszcze chodziły, już chodziły, no to szły same pod opieką tych więźniarek. A te, które nie szły, to nawet Niemki, te auzjerki, wynosiły je na rękach i pakowały do tych wozów. Jak się dowiedziały kobiety, matki, że dzieci wywożą, jak one strasznie zebrały się, jak strasznie krzyczały, jak wołały imiona swoich dzieci. A te dzieci z samochodów znowu krzyczały: mama. Ja sobie nie wyobrażałam tego. Stałam tam z boku za tym szeregiem żołnierzy, bo stał szereg żołnierzy, żeby nie przebiegły te Niemki, te Rosjanki, do tych Żydówek, do tych samochodów. No więc chciały. Zaczęły samochody ruszać. Wszystkie w jednym czasie zaczęły ruszać. I wtedy te matki rozerwały ten kordon żołnierzy i rzuciły się do samochodów. I wtedy nikt nie strzelał. Oni byli tylko przerażeni. Ci żołnierze, co oni mają robić? No, musieliby wystrzelać matki wszystkie. Więc jakoś stali, one się dorwały do tych samochodów. To one miały tak ogromne koła, tak wielkie, że one na te koła się rzucały, bo oni tak pomaleńku zaczęli ruszać, żeby jak najszybciej wyjść z tego pola widzenia. No i tak te samochody coraz szybciej ruszały, te matki biegły za tymi i każda wołała imię swojego dziecka. To był taki okropny obrazek. A ja tam stałam za tym szeregiem i strasznie płakałam. Pierwszy raz chyba w obozie tak płakałam. Za tymi dziećmi, tak mi ich było żal. I tak sobie pomyślałam,
Jak wrócę, a muszę wrócić, to będę miała 3 dzieci. I będę ich tak strasznie kochać, że tego się nawet nie da określić. Jak. No ale z tego wszystkiego wyszedł mi jego tatuś. Ryno to był pies szefa kuchni. Szef kuchni był wielki, ten co to przyniósł mi jedzenie za Waltera na rękach. To on miał tego psa Ryno. To był okrutny pies, on go ćwiczył na więźniach. Jak mi się któryś ten kucharz nie podobał, to przyprowadzał go do mnie, kazał mi jego ręce owijać ręcznikami. I co jeszcze kazał robić? I nogi, nogi od łydki w dół owijać jakimiś szmatami. Ale on to chyba przynosił, tego już nie pamiętam. W każdym razie owijałam mu te ręce i nogi i on go zabierał, tego więźnia, do piwnicy z tym psem, z Rynem, a Ryno tylko ziewał i ślinka mu leciała. Tam ćwiczył, nieraz nie było go godzinę. Tak ćwiczył tego Ryna, żeby był złym psem. I on udawał, że jest zły pies, a on w środku był porządny pies. Potem przychodzili wszyscy, więzień, to było pokrwawione, poszarpane, to na rękach i na nogach. I pies zdziejany, zmęczony, bo tak go szczuł ten szef, żeby rwał grę z tego więźnia. A ten więzień ledwo stał na nogach, taki umęczony strasznie. I kazał mi to odwijać. No i on szedł, już więcej nie wracał do pracy. Już tam został na izbie chorych, no bo był już bardzo zmęczony. I tak kilka razy to robił, jak ja się tego Ryna bałam. Potem szedł z Rynem do siebie. On miał piękny pokój tam w tej kuchni. I poszli. I potem zauważył, że jakoś tak się tego psa tak strasznie nie boję, ale no bałam się. To kiedyś go przyprowadził do mnie do pokoju i powiedział, on tu będzie czekał na mnie, a jak ty się tylko ruszysz, to ci łeb odgryzie. No to został pies, pan poszedł, pies stał na końcu, pokój był długi, ja tu miałam stół z guzikami, z nićmi, żeby reperować to, co się podarło. A na końcu, a to były drzwi, a on pies tu przy drzwiach siedział. No. Przyprowadził go i poszedł. I pies tam siedział. Co ja się odwróciłam, to pies już wstawał. Już bałam się, że się na mnie rzuci, że mi ten łeb odgryzie. No ale nic nie robił. No to szef nie wytrzymał i 4 dnia przyszedł kucharz z taką miseczką, taką dużą miską, na której była upieczona świńska noga, taka szynka upieczona. Postawił ją koło Ryna i powiedział, no zobaczymy, czy nie skusisz się na tą szyneczkę. I poszedł, a pamiętaj, że on umie gryźć. No to poszedł. No to ja znowu patrzę, taki zapach cudny. Tak pachniało jak w domu. To znowu tak 2 kroczki podeszłam bliżej. Wieryna, jak ja bym tak kawałeczek wzięła, czy ty mnie ugryziesz? Zaczęłam mówić do niego po ludzku. On tak patrzy, przygląda mi się, przekręca łepek, bo nikt do niego po ludzku nie mówił, tylko był rozkaz. I to ja jeszcze krok dalej poszłam. Powiedziałam, wiesz, ja bym tylko troszeczkę spróbowała. Nie ugryź mnie, ale tak go żebrałam. Nie ugryź mnie, piesku. No nikt do niego tak nie mówił. Przyklękłam przy tej misce, urwałam taki kawał, to było takie kruche, takie wspaniałe kawał tego mięsa i tak trzymam w ręce. A on nachylił się, powąchał, odchylił się i nic nie robi. No to ja zaczęłam jeść.
No i to zjadłam ten kawałek. Nie było go tak dużo, no ale było. No to ja ale wiesz, ja bym teraz zaniosła dziewczynom do kuchni, do szerkuchni. One tego już dawno nie widziały. On nic, nawet ogonem ruszył parę razy. W dwie ręce urwałam tu kawał mięsa i tu kawał mięsa. Wystarczyło tylko otworzyć drzwi i pójść do szerkuchni, a do szerkuchni było też tylko otworzyć drzwi i one siedziały w dwóch szeregach. Jak było długie, jedne obierały to, drugie co innego. I tak jednej z brzegu położyłam na kolanie to odrobinę mięsa. I tej z drugiej strony też tej pierwszej włożyłam. Powiedziałam, poczęstujcie się, ale żeby tego nikt nie widział. I one nic, pomrugały tylko oczami. A ja wyszłam. Wyszłam z powrotem i usiadłam. No i jak sobie usiadłam, serce mi waliło okropnie, bo się bałam, żeby mnie ktoś nie złapał z tym mięsem. W końcu słyszę ruch za sobą. Ruch pazurków o ten lastryko. Patrzę, a pies już jest za mną niedaleko. Ja myślę, no to ja teraz zapłacę za to mięso. On wskoczył, ja siedziałam na takim zydlu bez oparcia. Tam wskoczył na ten zydel od tyłu, bo ja siedziałam na samym brzegu. No i teraz sobie myślę, no to teraz będzie próbowała mnie ugryźć. A tu tymczasem on mnie takim wielkim jęzorem polizał po policzku. Kto by w to uwierzył? Nikt, pies trenowany na więźniach, polizał mnie po policzku. No to ja się odwróciłam i też go prawie że polizałam. No i tak zapadła wielka miłość. Już wtedy zawsze siedział przy mnie, a jak słyszał kroki szefa, to się cofał prędko i siadał tam blisko drzwi. On wiedział, że przy szefie musi być podły. No i tak było. A potem kiedyś idziemy z pracy już po południu, ale to było, jak to było, że szef o tym wiedział, że ja z nim się przyjaźnię. W każdym razie tego nie mogę sobie przypomnieć, tylko wyczuł to. I myśmy szły, i podbiegł do nas Ryno. Szef szedł w tą stronę z psem, a myśmy szły z kuchni do obloku. No i tu gdzieś się spotkaliśmy i wtedy pies odskoczył od tego szefa, podbiegł, powąchał, poczuł mnie. Pies ma w ogóle świetne powonienie. Podskoczył do mnie, ja szłam z brzegu. Przyszedł i nosem podbijał mi rękę, żebym go pogładziła. Zgłupiał pies, no. Ja krzyczę przez zęby, Ryno, uciekaj, Ryno, uciekaj. On nie, sam sobie koło mnie idzie i nosem podbija rękę. No to wszystkie zamarłyśmy rzeczywiście, bo wszystkie wiedziały, że ja się z nim zaprzyjaźniłam. I gwizd ze strony szefa. No to pies na ten gwizd poleciał do niego. I za chwilę usłyszałyśmy straszne wycie, taki skowyt bólu, a szef go tak strasznie bił na ulicy. Ale to tak bił, bez litości. Może mój połamał, co nie wiem. To był duży pies. On taki był na wysokość, to jeszcze głowa. No i nic. Całą noc nie spałam wtedy, bo myślałam, co to ze mną będzie. I żal mi było Ryna bardzo. A potem szef przyszedł rano, raniutko, nigdy tak rano nie przychodził. Dosłownie ślina mu tu ciekła z ust. Oczy wychodziły na wierzch. Był tak wściekły. Nie mógł zrozumieć, dlaczego pies tak go zdradził. No. Powywalał mi wszystko, całą pościel, całe ubrania. Oni mieli wszyscy białe ubrania, kucharze. Wszystko to powywalał na podłogę. W misce była woda, bo miałam coś myć wtedy. Nogą kopnął, miska się wywróciła. Ten cały brud poleciał po ziemi i to wszystko, co było uprasowane, ułożone do założenia więźniom, to wszystko się maczało w tej wodzie. I tak patrzył na mnie i tak krzyknął.
Za godzinę ma być wszystko w porządku. Uprane, wyprasowane, czyste. A jak nie, to zobaczysz, co ja z tobą zrobię. No i poszedł. Ja stałam jak ogłupiała zupełnie. To było dla mnie straszne przeżycie. Żal mi psa, boję się o siebie. Co mi zrobić? Czy on mnie może zastrzelić? Nikt mu nic nie powie. No i nie było go. I potem nie przyszedł. Długo nie było, może 2 godziny, może 3. Przyszedł Walter i zobaczył mnie taką wierzbę płaczącą, stojącą nad tym biurdami. Ja nie wiedziałam od czego, za guziki, wszystko co było do reparacji, wszystko było w tej wodzie pobrudzone. A ja stałam i tylko mi ciekły łzy okropnie, bo ja byłam bezradna. Ja nie liczyłam, że Walter pomoże. A on tak postał, popatrzył i powiedział: a teraz pani się uspokoi. Zaraz to będziemy załatwiać. Przytargał koszyk gdzieś z piwnicy, taki duży, kwadratowy, duży, że w niego weszły te wszystkie ubrania, te brudne i te czyste, wszystko razem. Te guziki to zbierał i tak kładł na stół. I mówi: a teraz pani siedzi cichutko, nie wychodzi pani z tego pokoiku, a ja resztę załatwię. I on kogoś wziął, żeby ten kosz we dwoje nieśli. Do pralni zanieśli to. W pralni coś tam tym dziewczynom powiedział, że ma to być zrobione za godzinę. One miały suszarkę tam uprane i żeby to było zaraz zrobione, bo grozi nieszczęście człowiekowi. I one to zrobiły, ale nie wiem, ile to trwało. Wiem, że zaczął zmierzch zapadać już. Jak on przytargał mi tą bieliznę całą, nie była wyprasowana, ale była czysta i wyprana. Powiedział: a teraz prędko składamy. No i poskładaliśmy to wszystko. No i tak się skończyła historia. Był taki dobry, był dla mnie taki wyjątkowo dobry człowiek. No i tyle było tych spraw.